Prezydent forsuje swój pomysł budowania obronności na polskim złocie, a ekipa rządząca na super okazji z Brukseli. W praktyce pożyczamy 43,7 miliarda euro, a przy oprocentowaniu w okolicach 3,2% i spłacie rozłożonej do aż 2071 roku, realny rachunek może wynieść 70-80 miliardów euro. Wiem, to jest szacunek, bo politycy nie chcą pokazać prawdziwych wyliczeń. Jak dla mnie trudno nazwać to okazją. Zwłaszcza, że z oficjalnych dokumentów wynika, że zakupy mają być robione dosłownie na łapu-capu. Już widzę, jak w 2040 roku polscy politycy będą chcieli oddawać za bezcen nasze borsuki i baobaby, bo to muzealne zabytki, tak jak dziś lekką ręką rozdają miki. Teoretycznie mam szansę dożyć końca spłaty tego długu, a Donald Tusk byłby jednym z rekordzistów, bo by musiał dożyć 114 lat, gdzie najstarsza osoba z naszego kraju zmarła w wieku 116. Więc mogę chyba spokojnie powiedzieć, że dziś opowiada piękne historie i chce zaciągnąć gigantyczny kredyt, a potem niech się martwią dzisiejsi 14-latkowie, bo to oni będą musieli spłacać tą pożyczkę. Jemu samemu raczej będzie już wtedy wszystko jedno, za to zarobić da się na tym teraz. I nie mówię tu o prostym wykazaniu, że ktoś bierze pieniądze na lewo, choć specjaliści wyłapują dziwne firmy i kontrakty, które budzą poważne obawy. Mówię tu o budowaniu kapitału politycznego, propagandy sukcesu i paliwa na przyszłe wybory, za które będzie miało płacić kilka pokoleń. Tusk buduje sobie PR super okazji na wybory 2027, a możliwe weto prezydenta Nawrockiego w sprawie pożyczki SAFE to zdrada stanu i paliwo na nadchodzące wybory. Nie będę opowiadał jeszcze raz absurdów pomysłu kupowania na szybko technologii dzisiaj, którą mamy bronić się jutro. Kupujemy głównie czołgi, amunicję i zalążek sztucznej inteligencji. Jak trafne są to wybory, świetnie widać na przykładzie Iranu. Nie zauważyłem, żeby czołgi były tam game changerem, ale nie jestem strategiem, więc może co ja tam wiem. Zachęcam do obejrzenia mojego filmu Bezpieczeństwo na rad, gdzie poruszam wątki ekonomiczne, demograficzne i wiele innych. Dziś skupimy się na tym, że prezydent mówi: mój pomysł SAFE 0% ma sens, a rząd odpowiada: co za bzdura, chcecie nas blokować, bo to pisowska złośliwość, a ja zamiast wybrać plemię spróbuję zobaczyć, które rozwiązanie naprawdę ma sens. Zacznijmy od tego, ile mamy złota i skąd te pieniądze z niczego, jak mówią złośliwi. Polska oficjalnie ma około 550 ton złota, z czego, jak mówi prezes NBP Adam Glapiński, mniej więcej 20%, czyli 110 ton, leży fizycznie w polskich skarbcach. Reszta to już sztabki trzymane w zagranicznych skarbcach, które w praktyce działają jak papierowe złoto. Zapis w systemie, a nie metal, który możemy jutro zabrać do domu. Na rynkach takich jak Londyn czy COMEX analizy od lat pokazują, że na jedną uncję realnego złota przypada od kilkunastu do nawet 200 uncji na papierze, w kontraktach, ETF-ach oraz innych pochodnych, z czego mniej niż 1% kończy się faktyczną dostawą sztabek. Oficjalnej pełnej statystyki papier kontra fizyczny kruszec nikt nie chce pokazać, a tam, gdzie ktoś próbuje zrobić prawdziwe sprawdzam, jak przy audycie złota z Australii, w Banku Anglii czy aferze Pertmind, nagle okazuje się, że część sztabek ma inne parametry niż w dokumentach, gdzie oszustwo na miliardy jest nazywane pomyłką. Nawet nieskazitelna Ameryka od lat 50. nie zrobiła pełnego, niezależnego audytu Fort Knox, ograniczając się do częściowych pokazów dla polityków i mediów, gdzie i tak było to w 1974 roku, co samo w sobie mówi wiele. A kiedy Donald Trump podchwycił pomysł ludzi, może sprawdźmy, co jest w tym naszym skarbcu, wrzucił parę wiadomości na X-a, a później temat tajemniczo umarł. Więc jeśli rynek sam przyznaje, że potrafi mieć dźwignię rzędu 100-200 obietnic na jedną uncję metalu, to rozsądne założenie jest takie, że w razie masowego poproszę o swoje złoto, będzie problem, bo już teraz jest. Standardem podobno jest, że pełnych publicznych audytów z zagranicznych depozytów się nie robi. Złoto jest nasze na papierze. Teoretycznie to nasze złoto.
Ale na przykładzie Niemiec, które zażądały zwrotu części swoich rezerw z USA i Londynu, pokazał, jak wielkie oburzenie potrafi wywołać samo pytanie: czy możemy dostać swoje złoto? Skoro od dziesięcioleci uprawiamy wobec Stanów Zjednoczonych politykę poddańczą, to można się domyślać, że dla polskich polityków nawet ciche zakulisowe pytanie: czy możemy zabrać nasze złoto do domu? Jest czymś, czego lepiej unikać. Po tym, jak zachowuje się Donald Trump, po takim pytaniu zmienilibyśmy się od razu w państwo, gdzie jest dyktatura, albo trzeba podnieść cła, albo wręcz zmienić rząd na demokratyczny. Na zakupach złota z pierwszej fali między 2018-2019 rokiem, kiedy Glapiński kupował złoto po około $1300 za uncję, i drugiej fali między 2023 a 2024 przy dzisiejszej cenie w okolicach $5000–5300 za uncję, różnica kursu na zakupie około 215 ton daje około 60 miliardów złotych zysku. O ile ten zysk naprawdę zrealizujesz, czyli sprzedasz złoto za gotówkę i szybko zmienisz je na realny sprzęt, zanim inflacja i dodruk zjedzą wartość tych papierowych pieniędzy. Jak łatwo policzyć, brakuje jeszcze 120–125 miliardów, które obiecuje prezydent. I tu wchodzimy już w opowieści dziwnej treści. W czystą spekulację, która zawsze działa w schemacie. Może się uda, a może nie. Złoto powinno rosnąć i tak da się na nim zarobić. Na spekulacji. Ale ten dodatkowy zysk jest palcem po wodzie pisany. Dokładnie tak, jak słusznie zauważa rząd. Ja oczywiście kibicuję i chciałbym, żeby ten plan się udał. Tylko musimy uczciwie powiedzieć, która część opiera się na liczbach, a która na wielkiej nadziei. Mimo że ten plan brzmi miejscami niedorzecznie i opiera się w dużej części na spekulacji ceną złota, to nadal jest 100 razy poważniejszy niż to, co robią dziś rządzący, którzy po prostu chcą wziąć gigantyczny kredyt i mieć święty spokój. Tylko że w przeciągu 45 lat może wydarzyć się absolutnie wszystko. Od kryzysów po zmiany ustrojowe. Do tego dochodzi mechanizm samego SAFE, który praktycznie zakłada nam na szyję smycz w stylu: nie macie swojego głosu. Bo jak coś wam się nie spodoba w polityce Brukseli, to zawsze można przykręcić kurek z transzami. To przypomina mi handel samochodami w latach 80. Panie, bierz pan szybciej, bo się ściemnia. Gwarancja do bramy, a później się nie znamy. Nie pochwalam tego, co zrobiły Stany Zjednoczone, ale widzę w tym pewne plusy dla Polski. Trump w tym całym obłędzie kupił nam czas. Pokazał, jak teraz walczy amerykańska armia i jaką siłą są rakiety i drony. Dzięki czemu Rosja przez najbliższe lata musi skupić się na własnej obronie, produkcji olbrzymiej ilości rakiet i dronów, a nie ataku na Polskę, gdzie koszt byłby duży, a zysk żaden. Każdy atak USA ma swoją cenę i to nie jest sukces militarny za darmo. Jasne, wojsko amerykańskie pokazuje, że potrafią, ale już widać ekonomiczne pułapki. To jest dokładnie ten sam schemat co wcześniej, kiedy Trump krzyczał do Kanady albo do Chin: jak dam wam cła, to padniecie na pysk. A potem się okazywało, że jego plan jest dziurawy jak sito, bo uderza też we własną gospodarkę i sojuszników. Armia amerykańska pokazuje siłę, ale uruchomione zostało domino przyczynowo-skutkowe na rynku energii i finansów, które odbije się czkawką wszystkim, od Europy po Indię. A w Azji już jest zadyszką, a nie czkawką. Dla nas oznacza to, że mamy więcej czasu. Nie musimy kupować wszystkiego na łapu-capu. Tylko dlatego, że ktoś nas straszy, że jutro czołgi ruszą na Polskę. Weźcie najlepszych ekspertów z całego świata i zapytajcie, jak będzie wyglądać wojna za więcej niż 10 lat. Żaden ekspert nie rozwiąże tego dziś na 100%, bo po prostu jest to niewykonalne. Podkreślę jeszcze raz, to jest niewykonalne. A nasi politycy mówią: nieprawda, my wiemy, co będzie za 45 lat. Podczas gdy gołym okiem widać, że oni często nie wiedzą nawet, co będzie jutro. Sztuczna inteligencja nadal jest wielką niewiadomą. Nie wiadomo, jak będzie się rozwijać. Już teraz widzimy Windows Slap, czyli naprawy za pomocą AI, które kończą się wkurzonymi użytkownikami, a nie rozwiązaniem problemu. A wojna AI Slap to nie jest bug w Windowsie,
Tylko na przykładzie wybór złego celu i zabicie dzieci w Iranie. Raporty śledcze pokazują, że przy planowaniu uderzeń na irańskie cele USA i Izrael korzystały z systemów wspomagania AI, a w jednym z pierwszych nalotów została zbombardowana szkoła dla dziewczynek. Zginęło około 175 dzieci i coraz więcej źródeł mówią, że w procesie wyboru celów maszyna pomagała wskazać, w co uderzyć, a ludzie tylko klepnęli tą decyzję. Są jeszcze wersje z pomylonymi mapami, a Donald Trump próbuje powiedzieć, że Iran też ma kilka tomahawków i że zbombardował własne dzieci. Więc Trump kupił nam czas. I to dosłownie, bo ta wojna to nie będzie spacer po parku. Jak na początku głosił. Wie, że świat go znienawidzi za zdestabilizowanie rynku energii, bo uderzył naraz we wrogów i sojuszników. Dlatego z jednej strony krzyczy o twardych sankcjach, a z drugiej jego ludzie kombinują, jak chwilowo odpuścić Rosji. Tam, gdzie się to opłaca. Mamy już decyzję o zdejmowaniu części karnych sankcji z Indii za zakupy rosyjskiej ropy, bo bez tego paliwo na całym świecie może stać się jeszcze droższe, a już dziś ceny zbliżają się do historycznych rekordów. To nie jest nagły wybuch miłości do Moskwy, tylko czysta desperacja, bo rozpoczęli wojnę, która rozwala łańcuchy dostaw ropy na całym świecie. Co z Putinem w takim układzie? Mając rozgrzebaną wojnę na Ukrainę, przetrzebione magazyny amunicji i gospodarkę opartą na surowcach, naprawdę miałby teraz ryzykować frontalny atak na państwo NATO, żeby jednocześnie podważyć swój sojusz z Chinami i liczyć na to, że przy takim osłabieniu sam nie stanie się następnym celem dla USA? Dla nich pierwsza liga to morza, szlaki handlowe, energia i dolary, a nie wjazd czołgami pod Warszawę, tylko po to, by mieć nowe sankcje i wojnę na kilku frontach. Jeśli politycy naprawdę chcieli nam dać twarde bezpieczeństwo, to jedyną realną szansą byłaby broń atomowa. USA jasno pokazały nam, że mamy za krótkie spodenki, żeby siedzieć przy stole z dużymi chłopcami. Kiedy tylko w Polsce pojawia się temat atomu dla nas, natychmiast słyszymy z Waszyngtonu, że broń jądrowa dla Polski absolutnie nie wchodzi w grę. Mamy być zapleczem, tarczą, klientem, a nie partnerem z własnym przyciskiem atomowym. Dlatego mówię, korzystajmy z tego czasu. Wybrzydzajmy, myślmy i planujmy, bo zakupy nie powinny być robione na chybcika, tylko po to, żeby ktoś pokazał się na tle nowego sprzętu przed wyborami. Nasi rządzący już dzielą skórę na niedźwiedziu, licząc, że z safe wycisną miliardy pod przyszłą kampanię wyborczą. Tu nie chodzi o nasze bezpieczeństwo, tylko o bezpieczeństwo ich stołków na kolejne 4 lata. I tak za to wszystko będą płacić dzisiejsi 14-latkowie. Skoro polityków mało obchodzi, co dzieje się z dzisiejszymi przedsiębiorcami, to tym bardziej nie obchodzi ich nic poza korzyścią na następne wybory, bo dalej ich wzrok już nie sięga. Plan prezydenta nie trzyma się kupy, bo brakuje 120 miliardów, które mamy zdobyć ze spekulacji na złocie i księgowych sztuczkach. Ale nawet ten kulawy plan jest bardziej przemyślany niż pomysł rządzących. Bierzmy kredyt dzisiaj, a niech inni się martwią jutro, gdzie małym druczkiem macie zapisane: biorąc kredyt, nie macie swojego zdania w niczym. Do momentu, aż oddacie nam co nasze. W Pałacu Prezydenckim odbyło się kurtuazyjne spotkanie prezydenta z premierem. Zaczęło się od uśmiechów i lekkiego zażenowania. W praktyce, po zwykłej roszadzie, tu cię mam, prezydent dał do zrozumienia: szykujcie się na weto w sprawie pożyczki SAFE, o czym mówił szerzej publicznie 9-10 marca. A Donald Tusk odpowiedział de facto: wiemy i jesteśmy gotowi obejść twoje weto, zapowiadając wtedy swój plan B wobec decyzji głowy państwa. W tym samym czasie są jeszcze rozsądni politycy. Widziałem wystąpienia Bosaka, który nie krytykuje tego, że Polska ma się bronić, tylko pyta, skąd na to pieniądze i podkreśla, że to wszystko trzeba bardzo dokładnie policzyć. Najbogatszy kraj w Unii, Niemcy, wpadł kilka lat temu na pomysł gwałtownego zielonego ładu i transformacji energetycznej, której realnych kosztów nie doszacowano.
co zbiegło się z kryzysem gospodarczym trwającym od 2020 roku i recesją ciągnącą się przez 2023-2024 rok. Skala problemu jest olbrzymia. W 2024 roku ich emisje spadły m.in. dlatego, że gospodarka wyraźnie zwolniła, a kraj dostał łatkę chorego człowieka Europy, co pokazuje, jak kończy się wielka idea bez twardego bilansu. Teraz nasi politycy chcą zrobić coś podobnego z ideą obronności. Sama idea jest szczytna, ale to nie znaczy, że nie trzeba liczyć. W państwach demokratycznych Zachodu kult zadłużenia idzie na całego. Jeszcze raz podam wam przykład USA. Największa armia na świecie. Zadłużona po uszy. Ich dług rośnie tak szybko, że już za chwilę więcej pieniędzy będzie szło na same odsetki niż na to wojsko, zdrowie i całą resztę. To jest właśnie techniczne bankructwo na raty. Kraj formalnie działa, ale coraz mniej płaci za realne usługi dla obywateli, a coraz więcej za to, że żyje na kredyt. To państwo, które od lat wydaje więcej niż ma, a potem szuka na całym świecie państwa, którym wprowadzi demokrację, przy okazji biorąc ich ropę i wpływy geopolityczne. A teraz zobaczcie, jak robi to mądre państwo. Szwajcaria zamówiła 36 sztuk F-35, ale kiedy Amerykanie podnieśli cenę o kilkaset milionów, to w Bernie nikt nie powiedział: wyższa konieczność, zadłużamy się, bo nas stać. Tylko spokojnie zredukowali zamówienie do 30 maszyn. Bogaty kraj, ale mierzy siłę na zamiary. Politycy robią to, co dla nich łatwe. Sięgają do naszej kieszeni. Bo jeśli chodzi o zdobycie broni atomowej, to wymaga więcej niż lekkomyślnej pożyczki. Dlaczego Stany Zjednoczone demokratyzują każde państwo, jak tylko zdążą, jeśli to jest bliskie zrobienia bomby atomowej? Bo wtedy sytuacja się komplikuje. Gdyby Iran teraz miał swoją upragnioną bombę, to USA by tam w ogóle nie było. Tak jak omijają teraz Kima szerokim łukiem. Tak samo gdyby Polska miała broń atomową, bez jakiejś mega prowokacji, byśmy byli nieatrakcyjnym celem do ataku. A my, jeśli zadłużymy się niewyobrażalnie na sejf, to co zrobimy, kiedy przyjdzie rachunek? Damy się wykupić? Ogłosimy niewypłacalność, jak kiedyś Grecja? Czy będziemy pokornie spełniać wszystkie warunki wierzycieli?